Siemka widzowie, w dzisiejszym odcinku omówię Maga Ognia pod względem umiejętności. Jeżeli już grasz tą gierkę, myślę, że możesz dowiedzieć się czegoś ciekawego, na jakich poziomach się warto skupić, na czym polegają wasze umiejętności, bo z tego co się rozeznałem w ostatniej chwili, nawet gracze, którzy grają kilka lat, nie zdają sobie sprawy, że niektóre ataki Maga Ognia również po części są jakby fizyczne, także sobie o tym również powiemy. Materiał zostanie rozbity na 2-3 odcinki, zależnie od tego, ile będzie trwał. Jest to najlepsza profesja, najprzyjemniejsza. Mi chyba jedynym minusem jest to, że jest po prostu droga w utrzymaniu. Z racji tego, że jest wielu graczy, którzy podjęło próbę grania Magiem Ognia, jest duża konkurencja i z tego powodu, żeby być dobrym mośkiem, no to potrzebne są jakieś pieniążki, tak, aby go tam wyposażyć w dobry ekwipunek. Jeżeli jeszcze widzu nie subujesz kanału, zaglądasz tu już któryś raz, czerpiesz tu jakieś może inspiracje, to wiesz co zrobić. Ogólnie zanim nagrałem ten odcinek, porozmawiałem troszkę tutaj z magami ognia, co sądzą, co uważają. To nie jest tak, że to co tutaj będzie mówione będą jakieś moje odklejone przemyślenia. Ogólnie rozbijemy to sobie jakoś w ten sposób, że omówię na czym polega każda umiejętność. Oprócz tego, na których poziomach warto się skupić. Na zakończeniu powiemy sobie, czy warto maksować umiejętności na 7 poziom. A zupełnie na koniec pokażę Wam tu build 140 poziomu, który ma naprawdę bogate doświadczenie, żeby zadawać, wykręcać duże obrażenia. Myślę, że będzie można na nim bazować również, jeżeli macie niższy poziom, aby po prostu proporcjonalnie obniżyć swoje umiejętności do tego 140, ale zachować tą równowagę, tak? Którą on tam jakby posiada. Ale to na samym końcu. Także widzowie, zaczynamy. Pierwsza umiejętność Maga Ognia jest to magiczna iskra. Jest to atak dystansowy. I to od razu coś wam powiem, bo jak tu wspomniałem o tym przed chwilką, no nie każdy o tym wie, że jest to magiczny atak, ale to jest atak kłuty. Już kiedyś wspominałem, że ogólnie przeciwnicy posiadają pancerze, tak? Pancerze obuchowe, kłute i sieczne. I to polega na tym, że jeżeli przeciwnik posiada duże pancerze, powiedzmy obuchowe, no to taka iskra będzie zadawała większe obrażenia, nawet od tej kulki ognia, która się tam kiedyś w przyszłości pojawia. To tak bać na tych wyższych poziomach, a to warto o tym wiedzieć, no bo to jednak wiecie, gracie tą postacią, będziecie grać. Myślę, że to taki aspekt, który niekiedy tam może decydować o tym, czy przeżyjecie, bo są przeciwnicy, którzy posiadają różnego typu odporności. Gdy tych odporności jest dużo, zwykle tam gdzieś w prawym dolnym rogu przeciwnika pojawiają się jego tam jakby mocne strony. Tam możemy sobie wyszukać, tak, na co on jest odporny. Często mamy tam właśnie wiadomość, że to jest odporność na obrażenia obuchowe, kłute, sieczne. Gdy coś takiego widzimy, grając magiem ognia, możecie sobie dostosować te ataki, tak. Jeżeli przeciwnik jest odporny na ataki obuchowe, to używacie sobie takiej iskry. Jeżeli jest odporny na obrażenia kłute, to używacie tej kulki. Jeżeli jest odporny na obrażenia sieczne, to używacie i tak tej kulki. I to myślę, że to jest coś, o czym dużo osób mogło nie wiedzieć, bo to też mnie trochę zaskakuje, dziwi, że nie ma tutaj o tym żadnej informacji, tak? Gdy przeczytamy sobie tutaj opis tej umiejętności, no po prostu o tym nie ma. To jest jakby taki ukryty element w grze, o którym chyba po prostu gracze muszą sami jakby, nie wiem, się dowiedzieć, zobaczyć jak to funkcjonuje, tak? Odkryć. Chyba tak. Także i tu widzowie, tu też nie ma dużej filozofii. Im wyżej wzmocnicie sobie ten atak, tym więcej będziecie bić. To jeszcze mogę powiedzieć, że jest to najbardziej celny atak Maga Ognia. Te procenty w trafialności będą najwyższe. I to chyba tyle. I teraz tak, jeżeli widzu nie planujesz robić resetu, to ja polecam tą iskrę zrobić na pierwszy poziom i się przemęczyć z nią do 17 poziomu. Bo iskra nigdy nie będzie głównym atakiem Maga Ognia. Ona będzie właśnie wykorzystywana bardzo opcjonalnie przy tych przeciwnikach, gdzie właśnie posiadają jakieś różnego rodzaju odporności, tylko wtedy to na wyższych poziomach. Więc jeżeli nie chcesz wydawać 50 platyny, nie chcesz po prostu resetować, to ustawiasz iskrę sobie na pierwszym poziomie i się męczysz do 17, tak? Ale jeżeli będziesz uważał, że ta iskra na tym pierwszym poziomie bije za mało, możesz sobie też tam troszkę ją tam wzmocnić wedle uznania, no i już ją tam zostawić po prostu, tak? Z tym, że te punkty będą potrzebne powiedzmy też do innych umiejętności. Także miej na uwadze, że iskra głównym atakiem nigdy nie będzie. Druga umiejętność podpalenie. Jest to bardzo ciekawy atak debuff po części. Raz, że ten atak wywołuje
ciekawy efekt podpalenia, jak sama nazwa wskazuje, czyli uderzacie w pierwszej rundzie przeciwnika, podpalacie go, następuje druga runda i ten przeciwnik traci punkty życia, także bardzo, bardzo ciekawe. Dodatkowo jest również debuff, podnosi tutaj szanse trafienia na ataki wręcz oraz dystansowe, więc to i pomoże Tobie w trafianiu z ataków dystansowych. Oraz to pomoże również na przykład barbarzyńcy, gdybyś miał takiego w drużynie. To po prostu zwiększy waszą celność. Bierne obrażenia to coś, o czym sobie powiedzieliśmy. Pierwszy poziom trwa 2 rundy i tu już sobie mogę powiedzieć, że spokojnie możecie sobie to ulepszyć do trzeciego poziomu adepta. Trzeci poziom adepta trwa już 3 rundy i te 3 rundy wystarczą wam na bardzo długo. Jeżeli dojdziecie do tego poziomu, możecie zostawić. Wiadomo, na początku tam na pałę też nie lecicie, nie ulepszacie, żeby jak najszybciej to osiągnąć, ale na takim 40 poziomie już warto mieć, tak? Trzeci poziom adepta. I tu jeszcze coś, o czym nie wspomniałem. To podpalenie również zmniejsza odporność na ogień u przeciwnika. Także jest to taka mini wrażka, która pojawi się wcześniej. Raz, że przeciwnik, który otrzyma podpałkę, będzie się palić, będzie otrzymywał obrażenia, będzie miał dzięki temu również mniejszą obronę na ataki dystansowe i fizyczne z bliska. Ponadto jego resy na ogień się obniżą i następne wasze ataki będą jeszcze silniejsze, jeżeli chodzi o obrażenia zadawane z ognia. Trzeci poziom mistrza trwa 4 rundy i to na to również można sobie tam zwrócić kiedyś uwagę. Z tym, że na pewno będą jakby tutaj lepsze umiejętności do wykorzystania na tym poziomie mistrza, na wcześniejszych etapach gierki. Także też się tak nie sugerujcie tym. Ale no tu w sumie jest taka zasada jak przy innych profesjach. Jeżeli coś ulepszacie, róbcie to wtedy, gdy możecie sobie podnieść, wydłużyć ilość trwania rund, tak? Im dłużej to trwa, tym lepiej. Trzecia umiejętność, inkantacja. Umiejętność tak naprawdę używana od początku do końca gierki. Po prostu gdy to sobie wrzucacie na siebie, wasze ataki są silniejsze, zadajecie więcej obrażeń. Zależnie od tego, na którym macie poziomie, te obrażenia tutaj się zwiększają. Na początku jest to 10%, na 7 poziomie 17%. I tu widzowie, co już mogę wam doradzić, jak najszybciej rozwijacie sobie 7 poziom ucznia. 7 poziom ucznia pozwoli wam już tutaj wrzucić inkantację na 4 rundy. 4 rundy jest to taki czas, w którym możliwe, że nie będziecie musieli jej poprawiać. Gdy nie musicie jej poprawiać, możecie sobie w tym czasie zadać dodatkowy atak. Jeżeli spojrzymy sobie na dalsze tutaj poziomy, warto zatrzymać się na 4 poziomie adepta, ponieważ inkantacja trwa 5 rund. 5 rund to już jest naprawdę dużo, to jest obrażenia od ognia plus 21%, spora liczba. Jeżeli chodzi o inkantację na poziomie mistrzowskim, warto słuchajcie, się zainteresować na poziomie tutaj pierwszym mistrza, ponieważ ta inkantacja trwa już 6 rund. I teraz jeszcze jeżeli chodzi o czas trwania tych rund, to jest również bardzo ważne, ponieważ aby wykonać inny atak, meteoryt, wasza inkantacja musi trwać jeszcze co najmniej 3 rundy. Jeżeli inkantacja będzie trwała poniżej 3 rund, wasze ataki będą w 100% chybione. No, nie traficie przeciwnika, więc aby używać również tego meteorytu, o którym powiem później, ta inkantacja musi trwać 3 rundy minimum, tak? Także o tym pamiętajcie, dlatego zaleca się również ulepszać tą inkę ze względu na długość trwania tych rund. Jeszcze musicie wiedzieć o jednej rzeczy. Jeżeli sobie wrzucicie inkantację, wasze odporności na ogień oraz uroki się zmniejszą, także taki inny mak ognia będzie was bił więcej, niż byście nie mieli tej inkantacji. Taki voodoo też będzie troszkę więcej was bił, a będzie łatwiej trafiać, tak? Jakimiś tam urokami. I tak samo wy będziecie ogólnie gorzej się defić w walkach, gdzie przeciwnicy atakują z uroku, wrzucają debuffa. Nie jest jakaś duża liczba, ale to musicie o tym pamiętać, że po prostu tracicie troszkę resów na uroki i na ogień, używając inkantacji. Czwarta umiejętność, wrażliwość na ogień. Bardzo ciekawy debuff maga ognia. Wrzucając na przeciwnika, osłabia się odporności na ogień o wiele mocniej niż w tym podpaleniu. Jest to używane na większych bossach, przy małych przeciwnikach raczej tego się nie wrzuca, ale jeżeli przeciwnik ma już tam kilka tysięcy punktów życia, no warto jak najbardziej.
I tu jest, widzę, taka sama zasada. Patrzycie na długość rund. Taką wrażkę warto sobie już zrobić tutaj no, minimum, tak? Minimum na trzecim poziomie ucznia. To jest czas trwania 3 rundy, minus 25 resów na ogień. Chociaż 3 rundy to i tak jest krótko, więc można pomyśleć o 7 poziomie ucznia. Czas trwania tu już jest 4 rundy i to jest aż minus 35 resów na ogień. To już jest bardzo dużo. 4 poziom zapewnia Wam 5 rund, to jest minus 44 odporności na ogień. Jeżeli chodzi o poziom mistrzowski, warto zainteresować się pierwszym poziomem. Już to trwa 6 rund. Z tym, że 6 rund to już naprawdę na takich przeciwnikach, gdzie ta walka ciągnie się i ciągnie. Minus 53 odporności na ogień. Bardzo szybko nie trzeba tego maksować. Tam myślę, że na takim setnym poziomie plus to będzie jakoś tam wskazane. Chyba że może być taka sytuacja, że twój kolega też gra magiem ognia, chcecie sobie razem pograć i biegacie na 2 damagerów. Jeżeli się dogadacie, twoja postać może być zbudowana w taki sposób, ale to już o tym powiem później, może być zbudowana w taki sposób, że będziesz miał wzmocnioną właśnie tą wrażkę, aby ułatwić zadawanie obrażeń twojemu koledze, który będzie specjalizował się bardziej może w kuli ognia, tak? A ty się zrobisz bardziej pod tą wrażkę i pod tą podpalenie. Będziesz takim trochę debuffującym magiem ognia. To też się sprawdza, ale to już trzeba mieć znajomych, bądź po prostu ludzi w gildii, z którymi byście poszli na taki układ. Z tym, że przy solo gierce to nie będzie oddawać, ale to możecie wiedzieć, że jest taka opcja. Aura rozproszenia, moim zdaniem jedna z lepszych umiejętności maga ognia, z tym, że to dopiero się tak naprawdę docenia na wyższych poziomach. Polega to na tym, że mag ognia roztacza taką aurę nad każdym sojusznikiem w drużynie. Dzięki temu obrażenia są redukowane, zależnie tam od tego poziomu, na który ją posiadacie. Minimum, minimum, mówię, to i tak będzie dość rzadko używane, ale można mieć to na 3 rundy, tak żeby to trwało 3 rundy. Gdzieś tam w pierwszej rundzie może to zostać użyte, gdy zaczynacie biegać jakieś bossy drużynowe. Zwykle pierwsza runda jest taka decydująca o tym, czy się padnie, czy nie. No to może troszkę ma tam pomóc. Z tym, że redukcja wynosi 3,5%. I dlatego ja mówię, że to się że to jest bardziej użyteczne na późniejszych etapach gierki, ponieważ gdy przeciwnik bije tam powiedzmy po 200, no to takie 3,5% z tego, no to nie będzie jakoś dużo, ale gdy przeciwnik będzie bił powiedzmy po 2000, to z takich 2000 3,5% to już coś jest. Jeżeli chodzi o poziom adepta, można zainteresować się drugim poziomem. 4 rundy jest to już redukcja prawie 7%. Jeżeli chodzi również o ten poziom adepta na 7 poziomie, a aura już tutaj będzie trwała 5 rund. Redukcja będzie wynosiła 10%. 10% no to już to będzie można odczuć. Na tych późniejszych etapach wiadomo, warto i tak dążyć do tej tu 7, tam kiedyś. Jeżeli chodzi o poziom mistrza, a aura dopiero na 5 poziomie dostarcza 6 rund. Ale myślę, że to ogólnie nie warto, bo to jest strata punktów mistrzowskich, tak? No pamiętajcie jednak, że mag ognia to jest postać, która zadaje damage. Ona nie służy od ochraniania drużyny. Mag ognia jest do tego, żeby jak najszybciej pozbyć się przeciwnika. A to możecie mieć na uwadze, że na tym poziomie mistrzowskim ta umiejętność może trwać nawet 6 rund. Następny atak kula ognia. Jest to najczęściej wykorzystywany atak maga ognia. Jeżeli dojdziecie do tego momentu, możecie na nim się skupić całkowicie. No i tu nie ma jakiejś tam filozofii, po prostu im wydacie więcej punktów, tym więcej będziecie bić. Porównajcie sobie obrażenia. Pierwszy poziom kulki to jest 95%. Magicznej iskry to jest 68%. To jest duży przeskok. Także kula ognia już od tego 17 poziomu będzie deklasowało tą iskrę. I tu jeszcze też musicie o tym wiedzieć, że kula ognia jest to atak magiczny, obuchowy. Także tak jak iskra była tutaj właśnie kłuta, tak kula ognia jest obuchowa. Na początkowym etapie gry wielu przeciwników jest wrażliwa na obuch, także kulka tym bardziej będzie się dobrze sprawdzała. Także jeżeli tutaj zaczęliście grę tą profesją, jeszcze nie macie 17 poziomu, no to ja wam tak mówię, że jeżeli dacie tą iskrę na pierwszy poziom i wytrzymacie do tego 17, no to wtedy możecie już się naprawdę skupić na tej kuli ognia. Jeśli jednak postanowiliście rozwijać tą iskrę, można pomyśleć nad resetem. Także pamiętaj widzu, że jest to główny atak maga ognia.
Następna umiejętność jest to ognista sfera. Jest to taka swoista tarcza maga ognia. Wiele profesji ją obecnie posiada. I ta tarcza jest bardzo ciekawa, ponieważ ona zwiększa odporności fizyczne maga ognia. I o tym też właśnie musicie pamiętać, że te odporności fizyczne, one zmniejszają otrzymywane obrażenia od każdego rodzaju ataku, niezależnie czy to jest jakiś atak magiczny, voodoo, lalka, tak, jest właśnie atak od łucznika dystansowy, są to jakieś kulki od innego mośka, jak jakaś iskra, tak, no to im więcej macie odporności fizycznych, to tym wasza postać jest mocniejsza, mniej obrywa. Nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że w niektórych momentach taka tarcza, ona może wam podnieść przeżywalność o wiele bardziej niż taka aura rozproszenia, zwłaszcza na tych początkowych etapach gry, no ponieważ odporności fizyczne dużo pomagają. Naprawdę to jest takie trochę uzupełnienie pancerzy względem na przykład takiego rycerza, tak, który ma ich więcej już z tego powodu, że posiada tarczę. A to chyba o to po prostu chodziło twórcom, projektując tą umkę. I teraz raz, że dostaliście odporności, które zwiększą wam przeżywalność, to dwa, jeżeli przeciwnik podejdzie do was, uderzy was z bliska, on otrzyma obrażenia. Zależnie od poziomu, tym więcej ładunków, tym więcej odbić może wykonać ta tarcza. Na tym pierwszym poziomie jest to 6. poziom i tu widzowie można właśnie sugerować się już na przykład nie tylko rundami, ale również liczbą tych odbić. No i spójrzmy sobie na czas trwania tych rund. 3 rundy, jest to 4. poziom ucznia, 8 ładunków, 8 razy ktoś może się odbić, otrzymać obrażenia od ognia, 12 resów fizycznych. Jeżeli chodzi o poziom adepta, 4 rundy na drugim poziomie, 17 resów fizycznych, liczba ładunków 12 razy ktoś się może odbić. Znaczy ogólnie, jeżeli mówimy sobie o tej umiejętności, no to nie jest jakaś taka umka, która no, musi tam być. Wiecie o jej istnieniu, ale jeżeli już ktoś chciałby w nią pójść, no to uważam, że warto sobie zrobić 5. poziom adepta, z tego względu, że często różne liczby, które przewijają się w terenie, są zaokrąglane w górę. I myślę, że lepiej byłoby mieć takich odporności fizycznych 20 plus 20, niż tam na przykład posiadać ich 19 czy tam 18. Czas trwania rund się nie zmieni, tu już będą 4 rundy od drugiego poziomu adepta, ale na 5. no macie już 20 pancerzy, 14 jakby tutaj ładunków, od których ktoś może się odbić. Myślę, że gdybym ja grał Magiem Ognia kiedyś tam, no myślę, że bym zatrzymał się na tym poziomie. Na 7. macie 5 rund, 22 pancerze, z tym, że już przeskok no nie jest jakiś duży. Też nie chodzi o to, żeby serio ta tarcza trwała jak najdłużej. Ona jest używana tak opcjonalnie, gdy są jakieś kłopoty, gdy zależy na waszej przeżywalności. To jest co jest ważne, możecie rozdać ją innym sojusznikom w drużynie. Na pewno jeżeli gracie w tą gierkę, zauważyliście, że często ktoś jest fokusowany, często ataki idą w tą samą osobę. Gdy coś takiego zauważycie, możecie taką tarczę temu komuś dać i tym sposobem przeciwnicy, którzy będą do niego podchodzić, tak, do tego fokusowanego sojusznika, no będą po prostu się odbijać, będą niekiedy nawet umierać. Bardzo przydatna umka. No to nawet trzeba już tak z głową trochę pomyśleć nad tym buildem dla tego tutaj maga ognia. No i jeżeli chodzi o poziom mistrzowski, 6 rund otrzymujemy dopiero na 5. poziomie. Myślę, że to granie warto świeczki. 27 resów, 19 ładunków, ale to tak mówię, myślę, że poziom adepta, ten 5, 20 resów, 4 rundy, to będzie coś, na czym myślę, że się zatrzymacie i tak pozostawicie na dłużej. Przechodzimy teraz do kolejnego ataku, jednego z ciekawszych, deszcz ognia. Jest to atak grupowy, tak jak tak jak iskrą i kulką atakowaliście przeciwników pojedynczo, tak tutaj możecie zaatakować 5 naraz i to jest taka karta przetargowa, gdy inne profesje się wypowiadają, że mag ognia jest najlepszy, ponieważ może zabijać 5 przeciwników naraz, coś w tym jest. To ogólnie skraca bardzo animację, jak możecie się domyślić. Ułatwia robienie jakichś mniejszych instancji. Jeżeli mag ognia już ma taki wyższy poziom, no to farmienie solo instancji robi się bardzo przyjemne, bardzo szybkie, bardzo dochodowe. Myślę, że pod tym względem bije na głowę druida.
Jeżeli tam oczywiście już osiągnie jakiś taki poziom, będzie miał ekwipunek, no to na pewno tutaj zyska. I to oczywiście też nie ma żadnej filozofii, im wyższy poziom tej umiejętności, tym więcej będziecie bić. Z tym, że pamiętajcie, że to nie jest główny atak Maga Ognia. Jeżeli chodzi również o rozkład zadawanych obrażeń, to każdy przeciwnik ma szansę otrzymania takich samych. Nie jest tak, że powiedzmy jeden przeciwnik otrzyma tam powiedzmy 100, a drugi 300. Nie. Te obrażenia są jednakowe. Kolejny atak, meteoryt. Jeżeli chodzi o tą umiejętność, im wyższy poziom, tym więcej będziesz bić. Jest to atak również po części obszarowy. Pamiętaj o tym, że potrzebujesz inkantację, tak, żeby trwała 3 rundy w momencie, gdy wykonujesz ten atak, bo inaczej nie trafisz. I z tym, że jest to atak fokusowany w jednego przeciwnika, także musisz go wybrać. Następnie macie szansę, że pojawią się 2 odłamki, czyli atakujecie jednego przeciwnika oraz macie szansę, że odłamki trafią jeszcze tam gdzieś w bok, czyli jeden przeciwnik otrzymuje jakieś główne obrażenia, drugi, trzeci otrzymuje jakieś takie zmniejszone. Więc tu byście musieli się zdecydować, bo to z reguły jest tak, że albo ktoś idzie w metka, ktoś idzie w deszcz ognia, zależy w sumie od instancji, na jaką się biega, ale to gdy wbiecie wyższy poziom, to już sami się zorientujecie, gdzie co jest bardziej użyteczne. Także pamiętajcie, że deszcz ognia, tak, no to tam, gdzie chcecie bić równomiernie, grupowo. Meteoryt często jest wykorzystywany na V1, na bossa, na którego możecie chodzić od 40 poziomu. Ten atak wykorzystuje się również, gdy właśnie przeciwnik ma wysoką szansę na skok Farida, na uniknięcie ataku. Meteorytu nie można uniknąć, tak samo jeżeli przeciwnik posiada ochronkę, na przykład w PvP, taki meteoryt również się sprawdzi, ponieważ ochronka nie ochroni, tak? Przed meteorytem, przed deszczem ognia również nie. Z tym, że te obrażenia będą dużo mniejsze. Omówiliśmy sobie pokrótce te wszystkie umiejętności. Widzę, że trochę już tu nam zeszło.